Już od 2006 roku nasz magazyn działa na rzecz środowiska właścicieli i miłośników klasycznej motoryzacji. Oznacza to, że poruszamy nie tylko tematy lekkie i przyjemne, ale też trudne. A takim była wystawa klasyków na terenie FSO na warszawskim Żeraniu. Wokół zakończenia działalności ekspozycji, znanej później jako Muzeum Skarb Narodu, narosło wiele plotek i kontrowersji. Postanowiliśmy więc zająć się sprawą i ją wyjaśnić. Na nagrania w naszej redakcji zgodzili się Robert Brykała i Maciej Bień, którzy obecnie tworzą już dwa nowe i niezależne od siebie muzea w Warszawie i Modlinie. Niestety po zapoznaniu się z filmem z tezami drugiej strony nie zgodził się Robert Brykała, który po wielu rozmowach ostatecznie nie wyraził akceptacji na publikację wypowiedzi Macieja Bienia. Niemniej zdecydowaliśmy się opublikować materiał bez wprowadzania żadnych zmian, tak aby każdy mógł uzyskać o zaistniałej sytuacji możliwie najpełniejszy, pozbawiony zniekształceń obraz. Poznajcie bohaterów tego materiału. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Kilka lat temu wymyśliliśmy sobie z chłopakami, że zrobimy fajną inicjatywę. Wtedy były modne samochody z PRL i generalnie każdy z tych samochodów, jaki by nie był, to był milion razy droższy od fajnego samochodu, ale to był skarb narodu, perła PRL-u. Maciej Bień, przewodniczący Komisji Pojazdów Zabytkowych Automobil Klub Polski, z Muzeum Skarb Narodu i wystawą na klasyku związany od samego początku, a nawet wcześniej, prywatnie kolekcjoner zabytkowej motoryzacji, a zawodowo związany z IT. Przez ostatnie 27-8 lat miałem okazję fotografować dla najfajniejszych gazet motoryzacyjnych. Oczywiście dla Classic Auto, dla Autoświata, dla Motoru, dla Automoto i wielu innych tytułów. Miałem okazję jeździć najfajniejszymi samochodami na świecie. Cześć, jestem Robert Brykała, taki motoryzacyjny świr. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego będę. Najpierw powstał profil na Facebooku, no i tam troszeczkę się nabijaliśmy z tych wszystkich handlarzy, z tego co się dzieje, ale potem nasza inicjatywa sięgała coraz więcej, bo tych samochodów troszeczkę kupiliśmy i chcieliśmy się podzielić naszą jakby wiedzą, naszymi samochodami, bo wiecie, każdy kolekcjoner to jest taki trochę ekshibicjonista. Nie chcemy trzymać tych samochodów u siebie w garażu, tylko lubimy pokazać, że coś się dzieje. Spójrzcie się na tego tarpana. Skrywa się pod plandeką i niecierpliwie czeka na swoją kolej, żeby przyszli do niego ludzie. Szereg wydarzeń to w zasadzie można gdzieś zahaczyć na osi czasu 20 lat temu, bo to jest mniej więcej taki okres czasu, jaki znam Roberta Brykałę. Poznawaliśmy się gdzieś na tych forach internetowych, które powstawały na początku XXI wieku. 2003 rok to chyba jest data, kiedy powstał FSO Auto Club i właśnie tam było takie pierwsze forum internetowe, gdzie Robert zagościł ze swoją Warszawą, a ja ze swoimi polonezami, no i gdzieś tam się mijaliśmy, nasze drogi się przeplatały, rozmawialiśmy, czy to właśnie za pomocą forum, czy potem w późniejszym czasie spotkaliśmy się kiedyś w Automobil Klubie, którego Robert też był członkiem, nie wiem, czy jest nadal. No i gdzieś tak od słowa do słowa, słuchajcie, każdy z nas miał zawsze problem z trzymaniem, garażowaniem samochodu i zakup kolejnego klasyka wiązał się z tym, że trzeba było jakieś auto sprzedać, żeby zwolnić miejsce w garażu i móc tego nowego klasyka zaparkować na jego miejscu. I tak gdzieś w 2016 roku, czy na początku 2017 udało się nam wynająć pierwszy magazyn przy ulicy Szwoleżerów w Warszawie. Trafiliśmy na fajne miejsce pod tytułem Wielka Hala w okolicach Łazienek, no i tam miało być nasze pierwsze wymarzone muzeum. Pamiętam, że jak gdzieś w lutym 2017 roku weszliśmy do tego magazynu z Robertem pierwszy raz, no to było około 1000 metrów kwadratowych, złapaliśmy się za głowę i stwierdziliśmy, że nigdy nie uda nam się zapełnić tej przestrzeni. No, byliśmy w wielkim błędzie, dlatego że do czerwca, lipca nie było już gdzie stawiać tych samochodów. Nie dałoby się tego miejsca udostępnić dla zwiedzających, właśnie z tego powodu, że to był obszar dyplomatyczny. Tamtej perspektywy nie było, dlatego że ten budynek istnieje do dziś, jest ruiną. My naprawdę spędziliśmy masę godzin i to myślę, że swobodnie można liczyć w setkach, jeśli nie tysiącach godzin. Dopiero po północy
Więc się nie mamy co przejmować. Serio? Serio, serio. Zabezpieczenie tego budynku, przede wszystkim przed wilgocią. Ja sam z Robertem odwinęliśmy, słuchajcie, prawie 1000 m2 papy na dachu tego budynku i to była niekończąca się opowieść. Syzyfowa praca, bo pamiętam, jak pierwszy raz położyliśmy chyba 12 rolek papy, pojechaliśmy szczęśliwi do domu. Na drugi dzień się budzę, patrzę, pada. Dzwonię do Roberta, mówię mu, dawaj, jedziemy do Malezji, zobaczymy, czy to papowanie coś dało. A on takim załamanym głosem do mnie, ja już tu jestem, nic nie dało. Jak już wszystko zrobiliśmy z dachem, jak już wszystko było prawie gotowe, okazało się, że zmieniły się trochę przepisy, no i podziękowano. W tamtej lokalizacji funkcjonowaliśmy do 2018 roku, mniej więcej do maja. Musieliśmy się z niej ewakuować w dosyć pilnych okolicznościach. No i tak udało się, trafiliśmy do FSO na halę tłoczni, która nieprzerwanie od tego 2018 roku jest naszym magazynem, w którym w szczycie stało ponad 600 samochodów. Ciekawe, nieciekawe, 95 rok, nic specjalnego, poza tym, że ma kapitalnie mały przebieg, 14 000 kilometrów. I to do niego właśnie były te tablice rejestracyjne, które widzieliście wcześniej w moim kanale. Wiecie, co musicie pokazać? Nie kupujcie Cinquecento, bo puszczą was w skarpetach. Gdzieś właśnie w tym 2018 roku wjechało na tą tłocznię około 100 samochodów, potem dojechały jakieś inne samochody naszych znajomych. Pokazaliśmy ten potencjał, że faktycznie z tych samochodów, z tej małej kolekcji można zrobić coś ciekawego i tak udało się wynegocjować lakiernię. Zapraszam do mojego królestwa. Proszę. Czyż nie jest wspaniale? Wyobrażacie sobie, że to miejsce za chwileczkę będzie żyło, tętniło życiem, czymś, co w tej hali już dawno nie było. Pojawią się tutaj za chwileczkę samochody i to będzie ich bardzo dużo. Już jest troszeczkę, ale będzie ich więcej. Najwięcej będzie oczywiście polskich, Warszaw, Syren, dużych Fiatów, Polonezów, bo te lubimy najbardziej. Będą to Żuki, Nysy, Tarpany. Ja cały czas jakby drążyłem temat, bo moim marzeniem było wejść do FSO. Próbowaliśmy kilkakrotnie robić różnego rodzaju podejścia, no i za każdym razem z mizernym efektem. No ale wtedy byliśmy pod ścianą, no i po raz kolejny poszliśmy do samego prezesa, do prezesa FSO, no, że jest taki problem, że mamy taką sytuację. No i moja rozmowa była na tyle przekonująca, że udało się. Dostaliśmy najpierw 1500 metrów, no i zaczęliśmy przywozić te nasze samochody. Te samochody stały sobie w takim magazynku. Poszedłem na rozmowę z zarządem FSO, no i zarząd FSO spytał się, czy chciałbym na terenie FSO zrobić muzeum. No mówię, oczywiście moje marzenie, w ogóle radość wielka. No i tak rozmawiali, pokazali mi zahibernowaną halę lakierni. Szedłem tam jak zaczarowany, z tego względu, że to miejsce było magiczne. Dla mnie, miłośnika FSO, bo wiecie, ja jestem taki troszeczkę skrzywiony, bo mój dziadek, mój tata tam pracowali, ja jako dziecko jeździłem na poranki. Wielokrotnie to miejsce zwiedzałem i w momencie, kiedy fabryka umierała, kiedy już tam nie było produkcji, to powiedziałem oczywiście, że tak, zaczniemy kompletować załogę, zaczęliśmy szukać ludzi, którzy chcieliby nam pomóc. Tego się nie da opisać, tego zapachu, ponieważ przejeżdżamy w tej chwili przez halę, w której przez kilkadziesiąt lat produkowano samochody. Hali, w której przez kilkadziesiąt lat mieszał się zapach oleju, płynów wszelakich i to wszystko wsiąkło w podłogę i ta podłoga oddaje to. Cała ta inicjatywa, która doprowadziła do powstania na Żeraniu w lakierni faktycznie tego muzeum, które wcześniej nazywało się Wystawą Klasyków bądź Klasykami w FSO, to było na początku 8 osób. 8 osób, które zebrało się i wynajęło wspólną halę właśnie tam na Szwole Żerów, na terenie tej należącym do ambasady Malezji. Potem w miarę rozwoju tego projektu dołączały kolejne osoby i w finalnym etapie faktycznie tą wystawę tworzyło około 30-40 osób, które udostępniły swoje samochody na potrzeby tej wystawy, które poświęciły naprawdę kawał swojego życia, czasu po to, żeby to mogło funkcjonować. Ponadto
przychodzili też do nas wolontariusze, których powiem szczerze, no nie jestem w stanie policzyć, bo to były czasami osoby, które przychodziły raz, dwa, trzy, a mamy też takie osoby, które pomimo tego, że nigdy nie trzymały u nas żadnych samochodów, regularnie co weekend pojawiali się na Żeraniu i pomagali przy aranżacji tej wystawy. Dlatego rozpatrując całe to przedsięwzięcie, należy mieć świadomość, że tak naprawdę było to przedsięwzięcie ciągnięte przez grupę kilkudziesięciu osób. Każdy z nas od początku finansował to przedsięwzięcie proporcjonalnie do tego, ile samochodów posiadał czy magazynował w tej przestrzeni, dlatego że naszym pierwotnym celem tego, żeby mieć taki garaż, właśnie ten przy szwoleżeru, była minimalizacja kosztów i dopiero jak sprowadziliśmy tam te samochody, to stwierdziliśmy, o kurde, może by zrobić jakieś małe muzeum. Idziemy teraz przez fabrykę, która już nie produkuje samochodów, ale nie znaczy to, że nie będzie się w niej działo nic ważnego. Tu za chwileczkę znowu będzie tętniło życie. My mieliśmy możliwość przyjęcia 2, 3, 4 razy tyle chętnych gości. Bilety były wyprzedane na tydzień, dwa do przodu, ale przez to, że te wycieczki były kameralne, że byli przewodnicy, którzy opowiadali o każdym samochodzie, to nie mieliśmy aż tak dużego przemiału tych osób. No i to też generowało pewnego rodzaju koszty, bo pewnie gdybyśmy przyjęli dużo więcej osób, to przychód byłby większy, a tak to starczało, można powiedzieć, na podstawowe funkcjonowanie, chociaż tak naprawdę i na wiele innych rzeczy i tak trzeba było znajdować sponsorów. Pamiętam to takie miny ludzi, którzy tam patrzyli i mówili, ale to się nie uda. Ale stwierdzili, że znamy Cię dobrze, wiesz co chcesz, zatem będziemy robili razem z Tobą. W fabryce, która od kilku lat nie produkuje już samochodów, wkrótce znowu pojawią się Warszawy, Syreny, duże Fiaty, Polonezy, a także Lanosy, a nawet Aveo. A dlaczego? Dlatego, że powstanie tutaj muzeum. Muzeum motoryzacji polskiej, światowej. Muzeum, które przybliży wszystkim, którzy będą chcieli do nas przyjść, historię naszej motoryzacji, tego co tutaj się działo przez ponad 50 lat. To miejsce, to muzeum nie powstałoby bez zaangażowania kilkudziesięciu osób. Co najmniej 30 kolekcjonerów, którzy wstawili te samochody na potrzeby wystawy. Według jakiego klucza je wstawili? No, według jakiegoś klucza unikalności, tak? No, raczej były to dobierane samochody tak, żeby się nie powtarzały. Poza tą sekcją polskich samochodów, gdzie faktycznie chcieliśmy zaprezentować jak najwięcej Warszaw, jak najwięcej Syren, więc tak naprawdę śmiało można powiedzieć, że to było 30 bądź 40 kolekcjonerów, kilka muzeów motoryzacji, no bo było Muzeum Roberta, Skarb Narodu, było Muzeum Łukasza Wasilczuka, WDW. Było Muzeum Andrzeja Woźniaka, Muzeum Polskiego Fiata. Przecież też samochody z tego muzeum stały na Żeraniu. Moje muzeum, czyli miałem kiedyś takiego, i być może jakieś inne muzea, które przewinęły się w mniejszej bądź większej formie na tej wystawie. A jeszcze na pewno było Muzeum Janka Bogackiego, bo on też ma motoweterana, to też jest zarejestrowane muzeum, jego samochody też tam stały. Kolekcje, które nie są zewidencjonowane jako muzeum, naprawdę byli ludzie, którzy wstawiali 20, 30, czasem 50 samochodów i też mieli swój udział w tym, że to funkcjonowało. Niekoniecznie fizyczny, bo czasem było tak, że ci ludzie po prostu powierzali ten samochód, wstawiali go i więcej się nie pojawiali. Natomiast dla nas na samym wstawieniu samochodów praca się nie kończyła, bo poza wstawieniem tych samochodów musieliśmy też zadbać o aranżację tej przestrzeni. Udało nam się wygospodarować kawałek przestrzeni tak, aby wyglądało to dokładnie tak, jak wyglądały salony. Wydaje mi się, że udało nam się to. Mam taką nadzieję, że chętnie tutaj przyjdziecie. W trakcie 3 sezonów od tych 100 samochodów, które były na początku, wystawa wyewoluowała do około 300, a tak naprawdę w magazynie stało drugie 300 samochodów. Samochodów, które były własnością kilkudziesięciu kolekcjonerów, bo tak naprawdę żaden z nas nie posiada takiej kolekcji. Z czegoś, co tak patrząc z boku jawiło się jako takie spełnienie marzeń i po prostu sen na jawie,
Dla nas to była ciężka praca, którą każdy z nas czymś przypłacił, albo zdrowiem, albo mamy takiego kolegę, który podsumował to w ten sposób, że 3 pierwsze lata życia jego syna on spędził budując tą wystawę. Każdy zapłacił jakąś cenę. Jeden większą, drugi mniejszą. Produkcja ruszyła dopiero po wojnie. Tak, ale było pracowane. Odważni Francuzi schowali. Wiem, możecie przeczytać na naszej stronie artykuł, który napisałem na temat Citroena 2CV. Wrzucimy tutaj link. Potem przyszedł 3. sezon, kiedy od samego początku, jeszcze przed otwarciem, dostałem informację, że za chwileczkę pojawi się nowy właściciel. Początkowo miała to być inna firma, która w ostatniej chwili odstąpiła od umowy. No i potem wiadomo było, że to miejsce trafi w ręce dewelopera. Spytano nas się, do kiedy chcemy prowadzić wystawę, jak to wygląda. Pokazywaliśmy wspólnie różnego rodzaju, robiliśmy eventy razem z deweloperem. Wyglądało to bardzo obiecująco. I nie ukrywam, że bardzo mnie cieszyła perspektywa tego, że te 3 lata, które tam spędziłem, mają jakiś pozytywny aspekt tego, że to miejsce w jakimś tam stopniu historycznym ocaleje. Od początku nie łudziłem się, że to będzie tak, że przyjdzie nowy właściciel i zostawi całe FSO. No bo nie ukrywajmy, deweloper nie kupuje po to ziemi, żeby tam budować muzea, żeby tam robić inne rzeczy. Deweloper kupuje ziemię, stawia tam budynki, sprzedaje to. I to jest jego naturalna rzecz i dla mnie to było absolutnie naturalne. A to, że ma czasami dobry gest i znajdzie kawałek miejsca dla muzeum, to tylko mogę się cieszyć. Do końca roku znajdujemy się na lakierni. Potem to miejsce zostanie obczyszczone z całego urządzenia na parterze, a my przejdziemy na pierwsze piętro. My wynosząc się z lakierni, mieliśmy przyrzeczenie, że wrócimy do niej za pół roku. To się trochę rozciągnęło w czasie. No, te prace, które tam zaplanowano wewnątrz lakierni, troszeczkę się przedłużyły. No i w międzyczasie wystąpiły też mało przyjemne okoliczności, które spowodowały, że prawie straciliśmy możliwość powrotu na lakiernię. Tutaj nie ukrywam, że wisiało też nad nami widmo całkowitego opuszczenia terenu FSO. Z jakich powodów nie chciałbym o tym mówić, przynajmniej nie przed kamerą. Zmniejszać. Dostaliśmy informację, że miejsce, w którym przewidywano wystawę, jednak ma zbyt małą nośność, że nie można tego zrobić, że jednak miejsce, w którym deweloper przeznaczył dla nas miejsce na przechowywanie samochodów do czasu ustanowienia nowej wystawy, jednak trzeba zupełnie inne pieniądze za to płacić. W związku z tym większość osób zrezygnowała, bo nie stać nas było na to, aby płacić tę stawkę, która była. Zaczęto wyburzać tłocznie. Dla mnie to było bardzo trudne miejsce, bo w tym miejscu słyszałem, że jest przewidziane właśnie, że tam możemy zrobić muzeum. No niestety w momencie, kiedy ta tłocznia została wyburzona, kiedy widzieliśmy, jak ludzie zaczynają zdejmować różnego rodzaju pamiątki z historią FSO, wiedzieliśmy, że dla nas już nie ma tutaj miejsca, ale że możemy coś zrobić takiego, aby sprawić, żeby nagłośnić to. I my z chłopakami, z Arturem, z Czarkiem rozmawialiśmy, co robimy, bo tak naprawdę jeżeli nagłośnimy, to wejdziemy na ścieżkę wojenną i nas nie będzie w tym miejscu. Bardzo nowoczesna. No to oni powiedzieli, zastanów się, czy to jest miejsce dla ciebie, czy może warto zrobić to, zrobić coś dla innych, pójść na wojnę, pokazać to, co się dzieje, w jaki sposób jest to niszczone,
I ja wiedziałem, że robiąc coś takiego skazuje się na wygnanie. No i wiedziałem, że nie ma tam już mojego powrotu, ale film, który nakręciliśmy, który potem musieliśmy zdjąć, dla świętego spokoju to zrobiliśmy, bo nie stać nas było na kosztowne procesy, które pewnie byśmy wygrali, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że efekt, który chcieliśmy osiągnąć, wszedł konserwator i wstrzymał wyburzanie tłoczni. Wstrzymał je najpierw na tydzień, na 2. My przychodziliśmy tam czasami, widzieliśmy, że jeszcze te maszyny czekają, żeby dokończyć dzieła, ale ten czas mijał, maszyny powoli zaczęły znikać. Sytuacja, no powiem wprost, przyszedłem, wyciągnąłem Warszawę na śnieg, nie po to, żeby opowiadać, jak to fajnie było kiedyś opowiadać, jeździć Warszawą, tylko po to, żeby zwrócić się do Was o pomoc, o wsparcie. Myślę, że najlepszą osobą, która mogłaby odpowiedzieć na pytanie, czemu Robert się wyprowadził, jest on sam. Wielokrotnie podejmowałem z nim dialog i próbowałem go przekonać, że to nie ma sensu. Nie było żadnych przeciwwskazań, żeby korzystał z tej hali dalej. Natomiast mam wrażenie, że on po prostu stracił wiarę w to miejsce. Ja wiem o jednej rzeczy, że to, co zrobiliśmy, miało bardzo duże znaczenie, bo to, że naszym filmem nagłośniliśmy, co się dzieje na terenie FSO, bardzo wiele osób zareagowało i wtedy zrobiło się głośno o tym i o to nam chodziło. Efekt osiągnęliśmy. A to, że deweloper stwierdził, no tak, rzeczywiście, dużo ludzi się tym interesuje, to jest ważne miejsce, może trzeba jednak to miejsce zrobić inaczej, no to trzeba zrobić inaczej. I myślę, że to miejsce będzie nadal żyło, to jest taka trochę nasza zasługa. Podbudowanie tego zaufania czy dobrych relacji właśnie z Okamem no, zajęło troszeczkę ponad rok. I wracamy do gry. To, że tam powstanie, nie wiem jak to w tej chwili nazwać, bo tam będzie, te hale straciły swój największy charakter, bo te wszystkie sprzęty, to wszystko co tam było, zostało wyprute, ale wiecie, te hale nadal pamiętają samochody, które tam były produkowane, ta podłoga, te sufity, to wszystko jest, tam jest wszystko nasiąknięte motoryzacją, zapachem farby i to miejsce będzie żyło. Rzeka płynie, wszystko mija i nadszedł czas na nowy krok, na nową rzeczywistość. No i się udało. To, co się zaczęło dziać, kiedy zobaczyliśmy, jak kolejne hale znikają, jak kolejne pamiątki są może nie tyle zniszczone, tylko po prostu przygotowywane do nowej funkcji tego miejsca. Tam ma być osiedle, które ma być bardzo przyjazne, ma być bardzo ekologiczne, niekoniecznie dla samochodów. Widzieliśmy, że nas tam już nie będzie. Maksymalizacja zysków występuje w momencie, kiedy zabudowujesz działkę od granicy do granicy, tak jak ma to miejsce w każdej patodeweloperce, która występuje w tym kraju. Ta 62-hektarowa inwestycja, no tam jest miejsce na naprawdę bardzo wiele rzeczy, na przestrzeń do wypoczynku, przestrzeń do uprawiania sportu, przestrzeń do, nie wiem, spacerowania, tak? Z tego samego powodu znajdzie się tam miejsce na wystawę samochodów, zgodnie z obietnicami złożonymi. Stoimy przed pięknym budynkiem i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć przed naszym muzeum stojąc, które będzie wyglądał równie okazale. Znalazł ten Modlin, stwierdził, że tam będzie w stanie zrobić muzeum, zrobić jakąś wystawę i sfokusował się nad tym. Faktycznie porzucając temat FSO całkowicie, przekonany, że tam już przyszłości żadnej nie ma. To miejsce będzie żyło. To, że mnie tam nie będzie, wiecie co? I to jest właśnie najfajniejsze, że życie toczy się dalej. My znaleźliśmy nowe miejsce i myślę, że dla Was to też jest bardzo ciekawe. Twierdza ma 2,5 kilometra, a 150 metrów bieżących tej twierdzy należy do nas. 150 metrów, 10 metrów szerokości to daje 1500 metrów na poziomie, a my mamy 6000 metrów. Ja wiem, że niektórzy mają więcej, ale te nasze 6000 metrów to jest wymarzone, wykochane.
Nigdzie nie jest powiedziane, że musi być jedno centralne muzeum motoryzacji. Każde muzeum ma jakieś swoje plusy, minusy, jest inne od... Nie ma dwóch takich samych miejsc, dlatego im więcej takich miejsc jest, tym ten nasz świat zabytkowej motoryzacji jest bogatszy. Tak naprawdę ludzie, którzy tam przyjdą, nie będą się zastanawiali, czy tutaj na najwyższym stołku siedzi Maciek, czy siedzi Robert, tylko przyjdą zobaczyć samochody. Te samochody tam będą pokazywane, będą w kolebce polskiej motoryzacji, bo FSO właśnie takim miejscem jest. Cześć, jesteśmy na lakierni Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, gdzie jak na pewno już wiecie, powstaje z powrotem wystawa samochodów. Coś, co będzie nazywało się Muzeum w Fabryce. Jesteśmy bogatsi o 5 lat doświadczenia. Wiemy, co poszło dobrze, co poszło źle i faktycznie pewne wnioski już wyciągnęliśmy. Do pewnych nadal dochodzimy, ale takim kluczowym problemem, z którym od początku się borykaliśmy, to były po prostu braki w zarządzaniu i może w nadzorze tej placówki na Żeraniu. Słuchajcie, wracamy do Was w sezonie 2024. Mamy nadzieję, że do czerwca uda się ogarnąć to miejsce i te samochody na tyle, żebyśmy byli w stanie Wam je pokazać. Pracy jest masa, natomiast rąk do pracy mamy też naprawdę dużo. Jest nowa energia i mamy nadzieję, że w tym miejscu, jakże historycznym, związanym z motoryzacją już od lat 50., uda nam się uruchomić kolejny, już 4. sezon niesamowitej, największej wystawy motoryzacyjnej w Polsce. Damy radę? Nie chciałbym, żeby ktoś znowu powiedział, że Brykała bawi się cudzym kosztem. I myślę, że to miejsce właśnie ma być takie, że to będzie miejsce zabawy dla Was, a ja będę się cieszył, jeżeli Wam będzie tam dobrze. Artur, no pokażcie się z nami, jesteście wszyscy razem. Chodźcie, Michał tutaj razem, chodźcie razem. Wszyscy razem. Zobaczcie, to jest Artur, to jest Michał i składamy Wam najlepsze życzenia. Powiedzcie wszyscy wszystkiego najlepszego. Trzymamy się razem, damy radę, graty dają radę. Czego mi będzie brakowało z jego kolekcji? Bo pewnie poloneza Traka jego, bo... Tego szarego, dlatego że całkiem niedawno, gdzieś tam w zeszłym roku kupiłem Traka parę numerów starszego, więc w zasadzie bliźniacze samochody, które stały razem na jednej linii produkcyjnej. No fajnie byłoby je postawić w jednym miejscu. Może kiedyś się uda. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.